Siema! Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Batna24. Z nami jest oczywiście Aleks. Leszek. Słuchajcie, dzisiaj znowu działamy w terenie. Piękna Częstochowa, piękne okoliczności przyrody. No, ostatnio zestawialiśmy Airfibera na 60 GHz. Dzisiaj mamy USP Horna. Nie jest to wprawdzie nowość, ponieważ z tyłu mamy Rocketa LTU. Pracujemy teraz w paśmie 5 GHz. No i co, panie Aleks, zestawimy sobie podobny link jak na Airfiberze. No oczywiście. Przez połowę Częstochowy, czyli tam, do siedziby Batny. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Działamy. No i co, Lechu? Co my tu mamy? Opowiadaj. To panie Aleks, przede wszystkim mamy sprzęt od Ubiquiti Networks. Dalej pracujemy świeżynkami. No cóż, zaczniemy od tego, że mamy piękną świeżynkę. To jest horn od Ubiquiti. Nowa seria UISP. 30 stopni szerokości. No cóż, do tego horna musimy coś dołożyć, żeby to miało sens. Czyli Rocketa LTU dokładamy. Znamy te rozwiązania, ponieważ wcześniej mieliśmy okazję testować AF5X HD w Olsztynie. No cóż, dzisiaj sobie przelecimy przez całe miasto, zobaczymy jak to jest, bo będziemy pracować w paśmie 5 GHz. No cóż, co potrzebujemy jeszcze? Na pewno patchcordy, musimy to pospinać. Oczywiście pracujemy patchcordami Extralinka. Mikrotik 760 IGS pozostał nam z poprzedniej instalacji, jak podłączaliśmy Airfibera 60 LR. Wykorzystamy go oczywiście. No i co jeszcze? No i nasza 13. Dobrze, moi kochani, sprzęt wisi, Rocket LTU patrzy w stronę Batny. Mamy swoją choinkę, święta coraz bliżej, u nas już świeci. No cóż, no zamykamy puchę, no jedziemy na Batnę. Do zobaczenia. Bam! Witamy ponownie. Dach Batna24, nasza piękna siedziba, piękna kratownica. Kolejne urządzenie. Panie Aleks? LTU Pro. LTU Pro. Mamy klienta. Ostatnio byliśmy na najwyższym punkcie w Częstochowie. Tam montowaliśmy APK LTU Rocketa z ładnym hornem na 30 stopni. Dzisiaj stacja kliencka, odległość 4 km, pracujemy w 5 GHz. Jedziemy! Ok, słuchajcie, słoneczko pięknie nam zachodzi, udało nam się zestawić kolejny link, tym razem na Ubiquiti LTU, tu mamy LTU Pro, tam mamy LTU Rocketa, lecimy przez 4 km, oczywiście 5 GHz, no jak to 5 GHz, zakłócenie jest ogromne, trochę się motaliśmy, żeby dobrać odpowiednią częstotliwość, dowizować odpowiednie anteny, no cóż, z dachu schodzimy, widzimy się w biurze, wszystko omówimy, pozdro! Witamy ponownie. Tym razem słuchajcie z naszego biura. Mieliśmy okazję być na dachu, testowaliśmy rozwiązanie Ubiquiti LTU, czyli to jest urządzenie, które pracuje w paśmie 5 GHz. No i cóż, z tymi testami to jest tak. Pamiętajmy, w jakiej częstotliwości pracujemy, słuchajcie. Co innego jak pracujemy w paśmie 2,4, co innego jak pracujemy w paśmie 5 GHz, 60 GHz, 24 GHz, to ma ogromne znaczenie. Wiecie dlaczego? Słuchajcie, no dlatego, że pasmo w 5 GHz jest bardzo zabite. Jest tak dużo strasznie anten w Częstochowie. Słuchajcie, tym bardziej, że nasz punkt dostępowy jest na najwyższym wieżowcu w Częstochowie, na ulicy Bienia dokładnie, gdzie jest masa anten. Oprócz tego nieopodal jest bardzo duży przekaźnik teleinformatyczny. Jest takie zaszumienie, słuchajcie, że nie byliśmy w stanie dobrać odpowiedniego kanału, żeby zestawić odpowiedni link. Wprawdzie anteny nam się połączyły, natomiast capacity, no słuchajcie, no bez ściemy, no 30 megabitów nam poleciało w jedną stronę. Nawet nie będę wam tego pokazywał, ale mówimy to dlatego, żeby była świadomość, słuchajcie, instalacji w odpowiednim miejscu. To nie sprzęt jest zły, sprzęt jest naprawdę bardzo wysokiej jakości, słuchajcie, ponieważ mieliśmy okazję to testować w warunkach mniej zaszumionych, zresztą widzieliście to z Olsztyna, gdzie testowaliśmy AF5X HD. Tam akurat pięknie nam się wszystko połączyło, bo nie było interferencji. Dlatego pamiętajcie, proszę moi kochani, instalatorzy i użytkownicy w ogóle jakichkolwiek rozwiązań bezprzewodowych, częstotliwość pracy to jest bardzo istotne.
Zdarza się tak, że nie da się po prostu popchnąć ruchu w danej lokalizacji, ponieważ jest tak straszne zaszumienie. Zresztą widzicie to wszystko na dole ekranu, gdzie naprawdę ten pasek z częstotliwościami, z zakresem częstotliwości jest cały czerwony. Po prostu nie ma miejsca, czy to będzie 20 MHz, 40 czy 80, jeśli chodzi o, przepraszam, 50, bo LTU maksymalnie ma taką szerokość kanału, to nic nie zmienia. Capacity i tak jest bardzo małe, nie da się po prostu popchnąć tego ruchu. Oczywiście po naszej stronie, jeśli chodzi o siedzibę Batny, kanały pięknie są na zielono, można wybrać sobie dowolny, ale od strony nadajnika, access pointa nie da się, słuchajcie, po prostu się nie da, nie przeskoczymy tego. Pamiętajcie proszę o tym, wiele zależy od sprzętu, natomiast wiele też zależy od środowiska, w którym pracujemy. Czasami się po prostu nie da. Pamiętajcie to proszę moi kochani. Do zobaczenia w następnym odcinku. Batna Team pozdrawia.